Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Dzisiaj w kilku słowach opowiem, czym jest Proxmox, co potrafi, do czego jest alternatywą, jakie fajne funkcje posiada i na co zwrócić uwagę, gdy szukamy serwera z myślą o jego instalacji. Zapraszam. Proxmox to w sumie grupa różnych programów. Jeden z nich odpowiada za ochronę poczty, inny za backupy. Najczęściej jednak, gdy ktoś po prostu rzuca hasło Proxmox, to chodzi mu najpopularniejszy z nich, czyli Proxmox Virtual Environment. Proxmox VE to wirtualizator. Dla niewtajemniczonych, najprościej mówiąc, to jest system, który instalujesz na serwerze po to, żeby z jednego fizycznego urządzenia zrobić kilka wirtualnych pracujących w tym samym czasie. Czyli zamiast zwykłej kolejności znanej nam z PC, gdzie najpierw mamy BIOS, w którym instalujemy system, a potem system, w którym instalujemy na przykład przeglądarkę, mamy najpierw BIOS, potem wirtualizator, zwany też hypervisorem, w naszym przypadku właśnie Proxmox, a dopiero potem nie jeden, a tyle ile chcemy, czy tyle ile maszyna wytrzyma, systemów operacyjnych i programów na nich. W ten sposób do jednego serwera mogą się łączyć różni użytkownicy z różnymi potrzebami w tym samym czasie. Wirtualizatorów na rynku jest wiele. Do najbardziej znanych na pewno należą VMware ASX, Microsoft Hyper-V czy Nutanix. W przeciwieństwie jednak do konkurencyjnych rozwiązań, Proxmox jest z zasady darmowy, bez ograniczeń licencyjnych co do sprzętu, na którym pracuje. Można wykupić dodatkowy support techniczny, ale nie jest on konieczny i wiele firm świetnie sobie radzi bez niego. Kolejną rzeczą odróżniającą go od konkurencji jest jego otwartość. Proxmox to projekt open source'owy wspierany przez społeczność deweloperów. Jego kod źródłowy jest dostępny dla każdego, a to oznacza znacznie większą transparentność niż w przypadku korzystania z płatnych, zamkniętych rozwiązań. Proxmox VE poza po prostu wirtualizacją potrafi jeszcze kilka rzeczy, których brakuje konkurencji. Najważniejszą i najbardziej wyróżniającą go funkcją od chociażby ASX czy Hyper-V jest wbudowane wsparcie dla Software Defined Storage. To oznacza, że Proxmox pozwala nam tworzyć wydajne i niezawodne macierze dyskowe. Od prostych luster w stylu RAID 1 po zaawansowane z rozproszonymi danymi parzystości, z cache'owaniem na RAM i NVMe, odporne na uszkodzenie kilku dysków naraz w systemie plików ZFS. To wirtualizator, który bez problemu działa ze zwykłymi kontrolerami RAID, ale w przeciwieństwie do konkurencji nie zamyka się tylko na nie, a pozwala z pomocą kontrolerów HBA zbudować też bardzo elastyczne macierze ZFS. Kolejną zaletą dystansującą Proxmoxa od konkurencji jest obsługa zarówno pełnych maszyn wirtualnych, jak i lekkich kontenerów LXC, bez dodatkowych rozwiązań. W wielu przypadkach możemy zrezygnować wtedy np. z Dockera i natywnie w Proxmoxie odpalać i zarządzać swoimi kontenerami. Nie można nie wspomnieć o klastrowaniu w Proxmoxie. Jeśli zależy nam na zachowaniu ciągłości usług, to możemy złożyć dwa serwery, połączyć je w klaster i zapewnić to, że wszystkie maszyny wirtualne czy kontenery w razie awarii jednego serwera dalej będą online. No i chyba ostatnia duża zaleta, która przychodzi mi do głowy, to własne, zintegrowane narzędzie do backupu. Proxmox VE w tandemie z Proxmox Backup, również darmowym, jest w stanie zapewnić nam praktycznie kompletną ochronę. Od snapshotów przez pełne czy inkrementalne backupy po archiwizację na taśmach LTO. Jeśli chodzi o zarządzanie całością, to odbywa się z przeglądarki. Moim zdaniem interfejs graficzny jest przejrzystszy i bardziej funkcjonalny niż przy Hyper-V, a dla fanów Linuxa mamy dostęp do konsoli. Proxmox jest oparty na Debianie, więc wiele wcześniej poznanych komend można użyć i tutaj. Prawdę powiedziawszy, praktycznie dla każdego. Proxmoxa kochają zarówno homelabowcy, jak i duże firmy widzące w nim wielkie oszczędności. Oferuje wszystkie kluczowe funkcje dostępne u komercyjnej konkurencji, jednocześnie dowożąc unikatowe. A dodatkowo nie trzeba być ekspertem, by dokonać podstawowej instalacji i konfiguracji. Na pewno są sytuacje szczególne, w których przewagi pokazują konkurenci, ale dla ogółu Proxmox rysuje się jako oczywiste rozwiązanie. Jeśli wiesz, do czego Proxmox się nie nadaje, a gdzie świeci Nutanix, Hyper-V czy ASX, to zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Może Twoje uwagi pomogą innym użytkownikom w wyborze. Wracając do tematu płatnego wsparcia. Dla tych firm, które potrzebują dodatkowej warstwy bezpieczeństwa, Proxmox przygotował kilka rodzajów subskrypcji na swoje oprogramowanie. Community, Basic, Standard i Premium. To, co je łączy, to znacznie prostsza w stosunku do konkurencji polityka licencjonowania. Liczą się tylko sokety CPU naszej maszyny. Nieważne ile mamy rdzeni, nieważne ile mamy maszyn wirtualnych czy użytkowników,
Subskrypcja zawsze odnosi się do tego, ile gniazd na procesory mamy w naszym serwerze. Jeśli mamy mały serwer z jednym procesorem, bierzemy licencję jednoprocesorową. Mamy serwer z 2 prockami, bierzemy licencję na 2 sokety i tak dalej, i tak dalej. Support można zamówić na rok, 2 lub 3, a za całość płacimy z góry. Przechodząc do benefitów odpowiadających każdemu z poziomów. Community daje nam dostęp do Enterprise Repository, czyli stabilnych update'ów, i forum społeczności, gdzie możemy szukać pomocy i wiedzy pośród innych użytkowników Proxmoxa. Basic daje nam to, plus wsparcie NBD dla 3 ticketów supportowych rocznie, realizowanych bezpośrednio przez Proxmoxa, jak i dostęp do Enterprise Repository innego modułu Proxmox Data Manager. Wyżej mamy poziom standard, który najczęściej jest wybierany przez większe firmy migrujące z SXI. Tutaj różnicą jest czas reakcji na poziomie 4 godzin w dni robocze dla 10 ticketów, zdalne wsparcie przez SSH i możliwość aktywacji wsparcia offline dla systemów odciętych od internetu. I pozostaje crème de la crème, czyli poziom premium z nielimitowanymi ticketami i 2-godzinnym czasem reakcji w dni robocze, zawierający wszystkie poprzednie benefity. Co ważne, licencje można kupić zarówno do już posiadanych serwerów, jak i kupić je od razu z nową maszyną. Jeśli myślisz o serwerze pod Proxmoxa, to tak naprawdę nie masz przed sobą specjalnie skomplikowanej decyzji. Proxmox jest oparty na Debianie, więc każdy komponent jak karta sieciowa czy kontroler, który ma sterowniki pod tego Linuxa, będzie działać bez problemu. Raczej trzeba się postarać, by znaleźć część dosłownie niekompatybilną z Proxmoxem. Oczywiście są rozwiązania bardziej lub mniej optymalne, ale to już zależy głównie od tego, co będziemy wirtualizować, a nie czym. Jeśli na przykład planujemy używać systemu plików ZFS, to koniecznie musimy wybrać kontroler HBA dla dysków SAS SATA lub zapewnić bezpośrednie podłączenie dysków NVMe pod procesor. Dodatkowo, jeśli zakładamy, że nasze maszyny wirtualne będą potrzebować powiedzmy 128 GB RAM, to musimy też wziąć co nieco na górkę z myślą o ZFS-ie, który właśnie w ramie cache'uje dane. Standardem jest przeznaczyć przynajmniej 16 GB na ZFS-a plus gigabajt za każdy terabajt przestrzeni, którą chronimy macierzą. Czyli jeśli planujemy RAID Z1 z 3 dysków o pojemności 8 terabajtów, to przydałoby się nam łącznie jakieś 40 GB RAM na system plików. Oczywiście to uśredniona reguła. Jeśli ktoś planuje turbo lekkie albo turbo ciężkie rozwiązania, to tych gigabajtów RAM będziemy oczywiście zużywać więcej lub mniej. Jeśli za to ZFS nas nie kręci i chcemy, by dyskami zarządzał stary, sprawdzony kontroler RAID, to adekwatnie wybieramy kontroler RAID. Procesor czy procesory, ilość ich rdzeni i taktowanie uzależniamy od tego, co mają robić VM-ki. Jeśli będziemy mieli Windows Server plus jakąś bazę SQL, to jest duża szansa, że będziemy chcieli mieć 16 rdzeni o wysokim taktowaniu. Jeśli mamy zamiar utrzymywać tylko kilka lekkich Linuxowych usług, to może nawet 4 rdzenie zrobią robotę. Nie ma na to uniwersalnej recepty. Trzeba się po prostu przyjrzeć liście usług, użytkowników i naszym oczekiwaniom. Jeśli chodzi o sieć, to mówimy tutaj o minimum 1 gigabicie, ale to już jest od dawna standard w serwerach. Jeśli chodzi o same dyski, to pod kątem szybkości wybierajmy najpierw NVMe, potem SAS SSD, potem SATA SSD, a dopiero potem SAS HDD i SATA HDD. Jeśli patrzymy pod bardziej uniwersalnym kątem, czyli potrzebujemy szybkich dysków, ale też wytrzymałych na zapisy, ale może też w wyższych pojemnościach, to najlepiej cenowo będą wypadać SSD SASy. A dla bezkompromisowej pojemności zawsze najtańszym i najpewniejszym rozwiązaniem będą dyski HDD. A z uwagi na to, że HDD-ki ani w magistrali SATA, ani SAS nie przekraczają 300 MB odczytu zapisu na sekundę, to między nimi nie widać dużej różnicy wydajności. Zdrową praktyką jest zainstalować samego Proxmoxa na 2 osobnych dyskach w lustrze, a VM-ki i kontenery trzymać na macierzy zrobionej z osobnych dysków. To też dobry moment, bym wspomniał o naszym konfiguratorze serwerów. Na naszej stronie możesz dowolny serwer skonfigurować tak, by pasował do Twojego wdrożenia. Zobaczysz w nim zarówno odpowiednio opisane kontrolery RAID i HBA, dyski wszelakiej maści, jak i pozostałe komponenty. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, by samodzielnie wybrać odpowiedni serwer, to chętnie pomożemy. Zadzwoń lub napisz do nas, a na podstawie kilku pytań zaproponujemy sprzęt. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą Proxmoxa. Jeśli interesuje Cię dodatkowe wsparcie, to możemy je zapewnić zarówno dla już posiadanych przez Ciebie serwerów,
jak i dla nabywanych bezpośrednio u nas. Podsumowując, Proxmox to jest darmowy system do wirtualizacji storage'u bez limitów rdzeni czy soketów CPU, to opcjonalne płatne wsparcie i to po prostu solidny wybór dla firm każdego rozmiaru. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad swoim serwerem, to Proxmox jest bardzo dobrym punktem startowym. Zachęcamy do zostawienia łapki i subskrypcji. Pomaga nam to docierać do Was z większą ilością sprzętu. A jeśli interesuje Cię jakiś konkretny temat w zakresie serwerów, storage'u czy sieci, to podziel się nim w komentarzu. Może się nam uda nagrać coś na niego w przyszłości. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.